Serdecznie zapraszam do odcinka 32 playlisty Jak to działa pod tytułem Czerwona retrospekcja Puenta. W poprzednim odcinku 31 opowiedziałem o rewolucji w Rosji z 1917 roku. W tym odcinku powiem parę uwag dotyczących komunizmu. Latem 1917 roku tajne służby przechwyciły szyfrowane dokumenty i oskarżyły komunistów o szpiegostwo. Dlatego też spiskowcy przyspieszyli nielegalne przejęcie władzy. Rewolucja stała się faktem, a Trocki i Lenin zostali jej wodzami. Po objęciu władzy natychmiast rozpoczęli rozstrzeliwanie politycznych oponentów i niszczenie rosyjskiej demokracji. Trocki mówił: po zakończeniu tej wojny Europa będzie ukształtowana nie przez dyplomatów, lecz przez proletariat, jako Stany Zjednoczone Europy. Nadal płynęły do nich ogromne sumy pieniędzy. W archiwach niemieckich znaleziono dokument, gdzie napisano: Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosi resort skarbu o wyasygnowanie 10 milionów marek na prowadzenie propagandy politycznej w Rosji. Kwotę tę następnie skreślono i w jej miejsce wpisano 15 milionów. Była to cena destabilizacji Rosji i wyeliminowania jej z Wielkiej Wojny pod hasłami utopijnego komunizmu, rzekomo wywołanego przez proletariat rosyjski. Kiedy komuniści pod wodzą agentów zachodnich Lenina i Trockiego objęli władzę, Niemcy upomnieli się o spłatę długów. W marcu 1918 roku bolszewicy podpisali z Niemcami traktat pokojowy w Brześciu Litewskim. Wschodnie imperium wycofało się z walki i zerwało sojusz z Ententą. Kolejni sponsorzy spisku, czyli Stany Zjednoczone i Anglia, wysłali rzekomą misję Czerwonego Krzyża do bolszewickiej Rosji. Misja ta była faktycznie wyprawą amerykańskich prawników i bankierów i wkrótce kolejny $1 milion płynął do Piotrogrodu dzięki finansiście i inżynierowi górnictwa Williamowi Boyce'owi Thompsonowi. Wywrotowcy pod flagą komunizmu potrzebowali broni i naciskali Departament Stanu USA o kolejne dostawy. W telegramie Trocki prosił o pomoc w szkoleniu powstającej właśnie Armii Czerwonej i stawieniu oporu zwolennikom starego porządku zwanym białymi. Oprócz tego w konflikcie była zaangażowana Japonia, dążąca do opanowania kolei transsyberyjskiej. Dlatego wojska amerykańskie okupowały tę linię transportową, aż do czasu, kiedy komuniści będą gotowi ją przejąć, twierdził profesor Sutton. W nagłówkach New York Timesa z 1919 roku możemy przeczytać: nareszcie bolszewicy zdobyli Władywostok, gdzie lokalny komisarz skierował do amerykańskiej armii podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu rewolucji. W efekcie spisku komunistycznego w Rosji zapanował wielki głód. Zamknięto fabryki i elektrownie. Nie było to spowodowane zniszczeniami wojennymi, ale celową likwidacją specjalistów kierującymi wcześniej tymi obiektami. Lenin, zgodnie z instrukcjami anglosasów, nadal kontynuował dzieło zniszczenia i nadal amerykańska administracja pomocy przelewała do Rosji pieniądze. W latach Wielkiego Głodu Amerykanie przelali $20 milionów. Środki te, zamiast pomóc głodującym Rosjanom, zostały wykorzystane na zbrojenia. Anglosasi, w przeważającej większości Rzymianie, nigdy nie pomagali bezinteresownie, a ich pomoc nigdy nie była pomocą, ale wyłącznie biznesem. Wkrótce do Rosji pojechała amerykańska misja, dzięki której Stany Zjednoczone otrzymały ponad 200 koncesji dla firm z USA na działalność w tym kraju. Amerykańscy lichwiarze przejęli m.in. fabryki ołowiu i azbestu i otrzymali prawa do wydobycia surowców,
w tym ropy naftowej. Ze strony amerykańskiej bolszewików wspierały głównie kapitały z Amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej oraz bank inwestycyjny JP Morgana. W 1919 roku firmy z USA otrzymały od Rosjan zamówienie na maszyny, odzież i żywność, warte przeszło $20 milionów. Standard Oil Company Johna Rockefellera uzyskała możliwość na poszukiwania i wydobycie surowców naturalnych na terenie Rosji, w tym ropy naftowej. Do Stanów Zjednoczonych trafiły ponadto wielkie ilości carskiego złota, a modernizacją kopalni tego kruszcu zajęli się Anglicy. Bolszewicy celowo zniszczyli infrastrukturę rosyjską, aby firmy ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec i Francji mogły ją później odbudowywać, zarabiając na tym krocie. Szatański plan Anglosasów, Niemców i Anglików wprowadzenia komunizmu do Rosji doprowadził również do usunięcia z tronu niemieckiego cesarza i ogromnego kryzysu. Nastąpiła rywalizacja mocarstw Stany Zjednoczone kontra Związek Radziecki, która trwała przez kolejne dziesięciolecia, doprowadzając do lokalnych konfliktów, śmierci milionów ludzi i zimnej wojny zaplanowanej i wykonanej przez Amerykanów. Główni sprawcy zła, czyli wprowadzenia komunizmu w Rosji, nagle stali się jego najbardziej zagorzałymi przeciwnikami. I był to tylko kolejny pretekst do walki z mocarstwem rosyjskim. Polska pod rządami komunistów, wbrew ich cenzurze i polityce, rozwijała się gospodarczo. Nie było problemów z bezrobociem i wiele zakładów funkcjonowało normalnie. Dlatego też anglosascy lichwiarze postanowili zburzyć ten porządek rzeczy. Przyczynili się do systematycznego niszczenia polskiej gospodarki, transformacja Balcerowicza, ale wcześniej pojawiła się Solidarność, finansowana przez źródła zachodnie, głównie amerykańskie. Samą nazwę Solidarność wymyślił agent lichwiarzy z Wall Street, polskiego pochodzenia, Zbigniew Brzeziński, ale to już inna historia. Do spraw polskich powrócę w playliście Polska Bryza w przygotowaniu. W naszych czasach komunizm jest w pełni rozkwitu, chociaż preferowane przez komunistów jest używanie nazwy socjalizm. Komuniści z czasów PRL-u działają i rządzą nadal, bez zmian. I wyszkolili kolejne pokolenie młodocianych komunistów, zajmujących stopniowo stanowiska rządowe. Komuniści są również w Unii, zwanej Europejską, o których wspominałem w odcinku 3 Czerwona retrospekcja. Powstaje pytanie, kiedy ta złowroga ludzkości ideologia pojawiła się po raz pierwszy? Czy w czasach rewolucji francuskiej, czy może istniała już dużo wcześniej? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w niektórych odcinkach Mrocznej Historii. I chociaż sama ideologia nie uległa zmianie, nie określano jej wówczas mianem komunizmu. Hasła komunistyczne jak wolność, sprawiedliwość, demokracja, brak własności prywatnej, brak wiary, wspólnota komunalna itd. Wszystkie te hasła są utopijne, nieprawdziwe i co najważniejsze, niezgodne z naturą ludzką. To, co niezgodne jest z naturą ludzką, jest tylko rakiem, który musi zostać odrzucony. Wolność praktycznie nigdy nie istniała, podobnie sprawiedliwość, a całkowita demokracja jest nie tylko niemożliwa, ale wręcz szkodliwa. Nawet demokracja ateńska czy szwajcarska są dalekie od doskonałości. Podstawą wolności jest własność prywatna i możliwość decydowania o niej, a więc odrzucanie własności prywatnej jest zaprzeczeniem wolności. Czy dzielenie się owocami swojej pracy, żonami, mężami, dziećmi jest zgodne z naturą ludzką? Czy międzynarodowi lichwiarze
dzielą się owocami swojego złodziejskiego procederu z resztą ludzkości? Czy podlegają oni ideologii komunistycznej, czy są tylko jej beneficjentami? Czy rozbudowany system rozdawnictwa społecznego jest kluczem do dobrobytu? Czy okradanie małych i średnich przedsiębiorstw i niszczenie wszelkiej inicjatywy gospodarczej przysporzy społeczeństwu bogactwa? Czy jest to może niszczenie wszelkiej konkurencji i okradanie obywateli przez międzynarodową sitwę? Na drodze komunistów, czyli międzynarodowych złodziei, stoi również wiara, bo to ona spaja narody i zapobiega ich rozłamowi. Naród wierzący jest silny, a naród pozbawiony wiary jest łatwy do kontroli i manipulacji. Stąd atak na chrześcijaństwo i jego dogmaty. Stąd absurdalne pomysły łączenia różnych, sprzecznych ze sobą religii. Komuniści posuwają się dalej, wymyślając walkę płci i co gorsze, rozmieniając płeć na drobne. Ideologia klimatyzmu i widmo rzekomo płonącej planety, nieistniejący problem bardzo pożytecznego dwutlenku węgla, za który płacimy my, obywatele. Czyż nie jest to podatek za zamieszkanie planety Ziemia, do której własności pretendują osobnicy z międzynarodowej sitwy lichwiarskiej? Do czego doprowadza komunizm, pokazała nam wielokrotnie historia. I to, co dzieje się obecnie na świecie i w naszym małym imperium, to właśnie efekty owej szatańskiej ideologii. Na zakończenie ciekawostka. Chociaż oficjalny stosunek komunistów do masonerii był negatywny, to Karl Marx i Fryderyk Engels zachęcali robotników do czytania dzieł masona Voltaira, który był jednym z najwyżej cenionych filozofów w Związku Radzieckim. Czyżby wspomniana organizacja masonów była źródłem ideologii komunistycznej? Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 32, czerwona retrospekcja Puenta, w którym przedstawiłem moje refleksje dotyczące komunizmu. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków Zamazanych Obrazów.